pierwsze sekundy filmu, który przed filmem. Chciałam Was przeprosić za dźwięki, które są gdzieś w tle. To są dźwięki, które zebrał telefon. Nie myślałam, że jest aż tak czuły. No niestety to musi zostać, bo ja tego nie potrafię wyciszyć, a jeżeli teraz nie puszczę tego filmu, który nagrałam razem z Biełką, to znowu kilka dni, a może i tygodni będzie przerwy, więc no wybaczcie mi za te niemiłe dźwięki, bo faktycznie przesłuchałam, są niezbyt miłe dla uszu, no ale tak już musi zostać. A teraz zapraszam Was na ciąg dalszy. Tak, witajcie. Ten film nie zacznie się typowo, ponieważ chciałam Wam pokazać, co tutaj leży na tej palecie u mnie. Otóż na tej palecie leży 100 kg gliny, która jest przeznaczona do toczenia misek dla dziewiarek. Także tak, dużo pracy mnie czeka i będzie mniej dziergania, ale to nie znaczy, że w ogóle nie będzie dziergania. No to tyle i wracam do domu, bo bardzo zimno. Biełka, co Ty tam masz? Szmatę ukradłaś, tak? To jest dobra zabawka? Gdzie masz zabawkę? Wiewióro, gdzie masz zabawkę? Mówiliście, że mało Biełki jest w filmach. O proszę bardzo, to tak, zabawki nie są dobre. Jakąś szmatę ukradła i teraz ją będzie zabijać. No, także tak. Trochę będę miała spokoju, bo przecież jest tak wymagający pies, że ja cały czas muszę się nią zajmować. Miziać, głaskać. Nigdy dość głasków. No a teraz gdzieś skądś wzięła jakąś szmatę. Nie wiem, od podłogi chyba. No i będę miała chwilę luzu. Także super. Biełka, idziemy nagrywać? Biełka! Biełka! Idziemy nagrywać? Nie. Nie idziemy, tak? Nie. Szmata lepsza, prawda? Daj głos. No głos. Głos. Pięknie! No to teraz trzeba iść po smaczkę. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Małgosia i witajcie na kanale Margarety Lejman. Dzisiejszy vlog będzie taki kompletnie nietypowy, bo mam pomocnicę, oczywiście tu, o, tak, nie daje mi spokoju. Jeżeli teraz tego nie nagram, to znowu tydzień mi zleci i nie będzie filmu. No tak, Samoje to jest bardzo wymagający pies, jak wiecie, i zupełnie nie jest podobny do innych ras. Może się zajmie czymś, nie wiem, na chwilę chociaż. No tak. No. Hej, no przestań teraz. No. O, może tak. Tak, może mi nie spadnie ten telefon. No tak będziemy, tak. Ja ją będę miziać i będę opowiadać. Może się trochę uspokoi. Prawda? Księżniczka nasza. No tak, wcześniej zobaczyliście taką zajawkę, czym będę się zajmować. No nie, chyba trochę tak jest, o, może teraz będzie lepiej. Czym będę się zajmować w najbliższych dniach. No może tak dalej siądę, będzie korzystniej. Czym będę się zajmować, a mianowicie gliną. O, słonko wyszło, bo dzisiaj jest taka pogoda. Ja czaruję wiosnę, tak, czaruję wiosnę, bo... Dzisiaj było 4 stopnie, teraz jest niewiele więcej. No, pogoda nas nie rozpieszcza. No, ale nic. Nie ma co narzekać. Nie jest źle. No więc tak. Będę toczyła miski dla dziewiarek. Takie z takim wycięciem. Przez najbliższe dni. Więc nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, czy nawet za 2 tygodnie się ukaże film, bo tego czasu na dzierganie będę miała naprawdę... niedużo. Opadłam trochę z sił, bo mamy taką rewolucję w domu, można powiedzieć. Opadłam z sił fizycznych i psychicznych, no ale zbieram się powoli.
Jak widać, już trochę lepiej wyglądam niż na ostatnich 2 filmach. To był jakiś dramat, jak to teraz się mówi. Ale wiedziałam, że jeżeli nie nagram, to już zupełnie po prostu odpuszczę tego YouTube'a. A wiem, że niektórzy z Was czekacie na te filmy. No więc tak, mówię, że będę się zajmowała gliną. Glina jest bardzo wymagająca, a to jest proces długi i potrzeba również, oprócz umiejętności, potrzeba trochę siły. Wiadomo, że do toczenia, znaczy ci, którzy siedzą w temacie, powiedzmy, wiedzą, że no, można sobie jakimiś sposobami pomagać, ale no, bez tej siły nie da rady. Trzeba mieć trochę siły do gliny. Więc zbieram się w sobie, już zbieram się któryś tydzień z kolei, no ale teraz czas mnie goni, bo będę na targach w Gdańsku 11 maja, więc no, żeby ten cały proces mógł przebiec bez jakichś większych niespodzianek, no to już jest ostatni dzwonek, żebym te miski zrobiła. No tak, ale to, że mówię o glinie i zaczęłam tego glinie, to nie znaczy, że nie będzie o dzierganiu, bo oczywiście dzierganie jest cały czas u mnie i w mniejszym lub większym stopniu. No i tak, może zacznę od tego, że znalazłam dziury w oliwce. Spójrzcie. Bez rozszerzania, tak jak miało to być. I problem nie polegał na przerabianiu oczek lewych metodą kontynentalną, czy wschodnią, babuni, czy rosyjską, jak zwał, tak zwał. Problem polegał z przerabianiem, po narzucie przerabianiem pierwszego oczka. Tu zrobiłam próbkę jeszcze taką i też widać te dziurki. Bez takiego właśnie rozszerzania, tak jak... I ta dzianina jest zupełnie inna. Właśnie ja sobie wyobrażałam, że ten len z bawełną, on będzie taki wiotki, wiecie, ta dzianina będzie taka płynna. A tam jednak była zbita, więc mnie się to nie podobało. Sprułam 9. raz, 10. podejście, jest ok. Warto próbować, warto próbować. Także oliwka, już mam połowę plecków do pachy, teraz tylko tu i przody, 2 rękawki i za miesiąc będzie gotowa bluzka, tak mi się wydaje. No może wcześniej mi się uda. I tak, byłam w Biferno, jak widzieliście, ci, którzy mnie oglądają na Instagramie, wiedzą, że zrobiłam sobie wycieczkę, właściwie mąż mi zrobił niespodziankę i tak... Pojechałam po glinę, wróciłam z gliną i z włóczką. No, dwa światy. Tutaj twardość, tu miękkość, no ale jakoś można to pogodzić. I zdecydowałam, że jeszcze jedną taką bluzeczkę będę robiła, w związku z tym, że dziury znalazłam, wiecie, dziury znalazłam, więc bardzo się cieszę. To jeszcze będę robiła właśnie z tej włóczki Soft Lino. Dobrze. Otworzę to znaczy to było otwarte gdzieś. Już Wam pokazuję. O, tylko kolor 1. To jest taki, to nie jest biały. To jest taki złamana biel albo nawet ecri. Tak. Tutaj jest 1 i tak wygląda. Ładna jest ta włóczka, ona jest w takim sznureczku. Nie wiem, czy będzie to w jakiś sposób widać. No, zoom. Robi się. Piłka na mnie patrzy, co ja mówię. Zoom. No. Ach, pocieszna jest, mówię Wam. Tyle radości wnosi. Nie można się na nią gniewać, chociaż nie słucha, bardzo inteligentna, nie słucha w ogóle. Ale nic, no o włóczkach miało być, o włóczkach. No więc tak, zaczęłam robić próbkę, zrobiłam na tym próbkę i tu zaczęło wychodzić, myślę, bingo, jest. Czyli to, nie, no poczekaj, jejku, no właśnie, nos mi wytarła z ziemi. Mam właśnie na kolanach. Dosyć już. I tak, to kupiłam w Biferno jeszcze, czyli soft linę już mam w 3 kolorach, bo mam jeszcze taką
No, gdzie ja ją położyłam? Ja mam po prostu taki bajzel w domu, bo robimy taki dość poważny remont. I no, szukam. Mam pudełeczka. Tą jeszcze mam już. Wam pokażę. Nie gryź mnie. O, taki kolor. Ten kolor roku, co kupowałam. I też tu robiłam próbkę i sprułam. Taki ładny, brzoskwiniowy. Śliczny jest ten kolor. I to jest numerek, zaraz Wam powiem, numerek 23. Tak? Bardzo ładny kolorek, naprawdę. I jak rzeczywiście ta bluzka mi wyjdzie tak, jak sobie planuję, to z tej włóczki również zrobię taką samą. Bo tak mi się podoba ten wzór tej bluzeczki, że chyba będę robiła tak taśmowo. No i oprócz tego jeszcze kupiłam dla męża bawełnę na marynarski sweterek nad morze. Takie kolory. A jeszcze taki czerwony wzięłam, bo myślę sobie, może jakiś dodatek zrobię w mankietach albo w ściągaczu może samym, nie wiem, z Rowana. I to będę robić na trójkę, ale wiecie, widzieliście tam ten mój wcześniejszy sweter, to jest żagiel, nie wiem, może za 2 lata będę robić albo 3. W każdym razie ta bawełna jest na trójki. No i takie kolory amerykańskie, takie navy, red and white. No fajne. Zmachałaś się, to może już pójdziesz sobie, co? Może byś poszła. Pójdziesz sobie już? Biełek, pójdziesz? Pójdziesz już na dół? Idź tam, zobacz co. Zobacz, czy cię na dole nie ma. No właśnie. I co jeszcze? Ano jeszcze to, że zaczęłam z włóczki dropsowej, zaczęłam tą tunikę, o której Wam opowiadałam, ale oczywiście ona mi tutaj taki bajzel robiła, bo ona wynosi różne rzeczy, ja muszę wszystkiego pilnować. I to jest taki kolor, oczywiście ja prułam już, bo próbkę wprawdzie zrobiłam, ale co się okazało? Okazało się, że no inaczej się próbkę robi zazwyczaj bardziej gęsto, bardziej się ściaśnia, a jak już się robi tak regularnie, to jednak jest troszeczkę luźniej robione. I ja zaczęłam robić rozmiar M chyba, a mi wyszedł L, a w końcu sprułam i zaczęłam robić rozmiar S, więc mi wyjdzie takie M, tak jak chciałam w sumie. Także tak. To jest prosty wzór. Jak gdzieś tutaj będę miała, nie wiem, zaraz wezmę, bo już widzę, ale muszę przerwać na chwilkę. Tak, mam już ten wzór, bo przecież jak ona tutaj wpada, to jest taki harpagan, że ja muszę wszystko szybko sprzątać z tej kanapy. Taka tunika, Tascon tunik. Prosta, troszeczkę jest wzoru ściegu francuskiego, nie traf mnie, troszkę jest ściegu francuskiego, troszkę jest jerseyu, także myślę, że mi szybko pójdzie. Opis jest czytelny na razie, także myślę, że będzie ok. Tak, skończyłam sweter, który był w ramach testu, Concordia sweter się nazywa. Ale Wam nie pokażę, ponieważ tak, wyrobiłam się w czasie, wszystko zrobiłam, zablokowałam elegancko, ale nie wykończyłam ściągaczy, ponieważ sweter był robiony od góry do dołu i zakończenie ściągaczy jest metodą włoską, więc ja nie znam metody włoskiej, to znaczy jeszcze się nie naumiałam aż tyle, żeby to po prostu tak z marszu zrobić. I znowu gdzieś, tak jak szybko sprzątałam, to gdzieś położyłam, o tam, moment, tak, to też schowałam na szybko, bo ona by mi albo drut ukradła i gdzieś wyniosła, albo zgryzła, a szkoda, bo to lantermuny, no to szkoda by mi było.
Chociaż ona tak nie niszczy nic w domu, no ale nie wiadomo. No strzeżonego Pan Bóg szczerze, jak to się mówi. I nabrałam tutaj 100 oczek. I będę robiła według tutorialu z YouTube'a. Najpierw sobie tutaj po prostu tą nitką, igłą będę próbowała, żeby już ten sweterek ładnie wyglądał, więc sweter pokażę Wam w kolejnym vlogu. To tak tyle. Tak, mam taką włóczkę do prób. Chociaż to jest dobra mieszanka, bo to jest akryl z wełną, chyba 50/50. No nieistotne, z Polimexu. Z Polimexu. I wiecie co, na koniec jeszcze mam jedną rzecz i tak, kurczę, nie wiem co zrobić tak naprawdę, bo wiełkę mam wszędzie po prostu. Uspokoiła się, może ja będę kręciła ten vlog pół dnia, żeby mieć taki spokój. No więc tak, ostatnio kilka vlogów wcześniej, nie wiem kiedy to było, ale kilka vlogów wcześniej pokazywałam Wam tą spódnicę, którą zrobiłam. Spódnica już jest skończona, zrołana. To był soft jak, czyli mieszanka bawełny z jakiem. I spódnica została przerobiona, ściągacz został przerobiony, gumka jest w tym wciągnięta, ale jak pokazywałam Wam właśnie te moje udziergi, ten sweter czarny, to w filmie, jak przeglądałam, później montowałam, widziałam, że jakby są dwa kolory tej czerni na przodzie i na tyle. Ale myślałam, że to tak światło odbija, jakoś tak, no, odłożyłam to, leżało. I jak byłam teraz w Biferno, wzięłam tego jaka, to znaczy ten sweter w kawałkach, żeby dziewczynom pokazać. No i pierwsze co Magda, jak tak przyłożyłam, wie, zobaczcie jaki sobie sweter w częściach przywiozłam. To mówię tak, ale tu masz dwa kolory. Ja mówię, no 2 odcienie. I wiecie co, na płasko tego nie było widać kompletnie, a jak przyłożyłam, to widać. Widać, że są 2 odcienie, spójrzcie. I jeszcze tak niefortunnie, że tył ma szarość, no taki bledszy, czarny jest na dole, a mocniejszy jest u góry, a w przodzie jest na odwrót. I przyznam, że nie wiem, co z tym zrobić. Tutaj jest jaśniejszy, a tu jest ciemniejszy. I naprawdę to widać. No tak może z daleka nie, ale widać to. No i co mnie zaskoczyło, to to, że numer farbowania na każdym kłębku był ten sam. No i tak, sweter nie jest zszyty, mnie jest przykro, bo no, to pójdzie do sprucia. To pójdzie do sprucia. Zostało mi 5 motków, bo ja kupiłam tego dużo więcej. Zostało mi 5 motków. Zrobię próbkę z jednego z nich, zobaczę, która ta włóczka jest. No i po prostu, no nie wiem, no jestem zawiedziona. Tak liczyłam na ten sweter, tak mi się chciało tego czarnego swetra. No i teraz już odłożony jest na wieczne nigdy, bo no nie wiem, nie mam serca już. Niby prosty wzór, ale troszkę się namęczyłam tamtego liczenia, tych oczek czarne. Ja to robiłam w ogóle przez zimę, więc w sztucznym oświetleniu. Przy przerabianiu nie było tego widać. W ogóle na płasko, tak jak mówię, jak to leży, to nie za bardzo widać tę różnicę, ale jak się ubierze, no to widać. Także na pewno w tym nie będę chodzić, bo mi się to nie podoba. Muszę spróć. No ale taka zagwozdka, widzicie? No ten sam numer farbowania, taka skóra. No to tak, to tyle chyba na teraz. Ja mam co robić, bo oprócz oczywiście gliny to chciałabym, no i sprzątania w domu, bo to jest priorytet na ten moment. Chciałabym skończyć te udziergi. No i wybieram się oczywiście na wycieczkę do Krakowa. 24 to będzie chyba w przyszłym tygodniu, o ile się nie mylę, przyszłą sobotę, jakoś tak, przyszłą sobotę. Wybieram się, bo mówiłam Wam, że skóchę zaliczyłam taką kompletną, jeżeli chodzi o kolory. Mogę Wam pokazać, już tylko sięgnę do koszyczka.
do koszyczka sięgnę. O tak. Ja kupiłam swego czasu takiego fabla na skarpetki. Bardzo mi się podobał ten różowy kolor. Taki oto kolorek. Fabelek. Róż z takim beżem. To jest kolor 623. I bardzo, bardzo mi się podoba ten kolor. No teraz mi się podoba. Zaczęłam robić skarpetki 2 lata temu. Zrobiłam ściągacz i zrobiłam już pięty kawałek. I no tak zostało. Po prostu nie miałam jakoś serca do tych skarpet. I jak robiłam ten, pokazywałam Wam ten Concordia sweter, ten test. Kupiłam, w zeszłym vlogu widzieliście, kupiłam taką beżową włóczkę Florę i Kid Silk. I do tego beżu, właśnie się teraz rozglądam, gdzie ja to mam, tutaj to mam. Więc znowu będą takie skłony, dzisiaj gimnastyka będzie. O, taką Florę kupiłam. Ja nie wiem, jaki to jest numer, teraz nie mam banderolki. A mało tego, właśnie ja jeszcze a propos tego Rowana chciałam sprawdzić banderolę. I wiecie co? Ja zawsze wszystko chomikuję. Wszystko. Papiurki, jakieś głupie rzeczy, takie, które powinnam od razu wywalać. I postanowiłam sobie, że jeżeli będę coś robić, od razu wyrzucam, bo tylko się, przepraszam, tylko się gromadzi i potem jest problem ze sprzątaniem. Pierwszy sweter, który wyrzuciłam, wszystkie banderolki, jak tylko robiłam, jak kończyłam motek, wyrzucam, znaczy jak zaczynałam motek, wyrzucałam banderolki. Nie mam ani jednej banderoli z tego Sofdiaka czarnego. Ani jednej. No po prostu, mówię, jeszcze może rzeczywiście tam był inny kolor. No ale wiem, że dziewczyny sprawdzały, jak ja to kupowałam i no, nie wiem. No ale to tak dla takiej swojej spokojności, nie? Chciałam sprawdzić. No nieważne, w każdym razie tak. Takie kolory wybrałam, pokazywałam Wam, że w takich kolorach jest ten Concordia sweter. W następnym vlogu Wam pokażę cały, jak skończę te ściągacze, o których wspominałam, że jeszcze nie potrafię. I do tego miał być moher. Ja kupiłam oczywiście później moher taki pasujący, czyli taki beżowy do tej Flory. Robiło się fantastycznie. Tym faktycznie ja nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o włóczki dropsowe. To był pierwszy sweter, teraz będę robiła właśnie ten, tutaj mam ten. To jest, pokazywałam Wam, mówiłam Wam o tym, to jest len z bawełną. Bardzo fajna mieszanka, tylko no tak słabo skręcona i nierówno skręcona. Trzeba uważać, ale mnie się dobrze robi. Akurat robię to na Mindfulach, na drutach tej firmy Knit Pro Mindful. Króciutkie druty to są. Bardzo dobrze mi się na nich robi, naprawdę. Już się nie mogłam doczekać, bo przez całą zimę robiłam robótki na drewnianych drutach, a te są metalowe i tak śmig, a jednak te metalowe ja robię dosyć luźno i na wełnie mi się to nie sprawdza, bo ta wełna się zsuwa. No, w każdym razie tak, miał być taki kolor, a ja wybierając oczywiście, sugerując się zdjęciem w komputerze, wybrałam kolor taki, perłowy róż. I jak ja to połączyłam z tym, to wiecie co? Próbka wyszła tak, kolor trupi. Dosłownie, ja sobie tak wyobrażam. Trupia cera, trupi kolor. Załamka. Myślę sobie, kurczę, dobrze. Kupiłam ten, zaczęłam robić sweter, ale co z tym? No przecież, no co ja z takim różem zrobię? To jest kolor, jaki kolor? 40. Kid Silk 40 kolor. I myślę sobie, co ja z tym zrobię, Poszłam spać i obudziłam się o 2 w nocy. Mój mózg się przegrzał chyba od tego myślenia. O 2 w nocy, bingo! Przecież ja mogę połączyć to z tym fablem od Dropsa skarpetkowym. Z tym właśnie. No ideał, po prostu ideał. I zrobiłam oczywiście już próbkę. I będzie swetrzysko.
Zobaczcie, jaka fajna próbka wyszła. No po prostu, no. Także nie wybierałam się na targi włóczkowe do Krakowa, ponieważ będę na targach w Gdańsku za chwilę. No ale mus jest. Sami widzicie, mus jest. Mam tylko 2 motki, bo 2 motki były potrzebne do tamtego sweterka. I tego też mam, nie, 3 motki mam, 3 motki mam, a tego mam 2 motki, no więc będę musiała jakoś to poobliczać, żeby sobie dokupić jednego czy drugiego, bo wiem, że jeszcze ta włóczka jest dostępna. Nawet jeżeli będzie inne farbowanie, to na rękawy zużyję, to nie ma problemu. Poza tym, jeżeli się dołączy moher, to też to nie będzie tak widoczne, jakbym przerabiała taką gładką, tak jak tą czarną, prawda? No więc taka to była moja skucha kolorystyczna. No to do tego to w ogóle to nawet nie ma o czym mówić, bo to są 2 zupełnie inne kolory. No ale jednak tak ekran przekłamywał, że ten wychodził bardzo, bardzo ciemny, a ten wychodził taki właśnie jasny beż na ekranie monitora. No tak, ale cieszę się, bo ja nie lubię kupować włóczek tak po prostu, żeby dla samego kupowania. Ja nie kupuję włóczek dla samego kupowania. To oczywiście mam duże tyły, ale każde jedno pudełko czy siatka, taka torba, to skrywa po prostu włóczki na dany projekt. Nie kupuję włóczek tylko tak, żeby kupować, ale właśnie mam w zanadrzu jakiś tam projekt. Także no cieszę się, że ten moherek znajdzie zastosowanie w sweterku. Ja lubię taki różowy kolor. Ja myślę, że nie będzie źle z takim różowym kolorem. A inny makijaż zrobię, będzie dobrze. Nie, próbkę sobie mogę przymierzyć przecież, nie? Tak, o, golfik taki. Ładny będzie golfik. No tu ciemno jest, ale ja myślę, że ładny. No taki brudny róż z beżem. Ładny będzie. No. Już bym chciała go mieć. Jakby mi tak ktoś zrobił, to bym była wdzięczna, żebym już miała. No ale nic, poczeka. Znowu przyjdzie zima, jak dożyję, to sobie będę dziergać. Bo nie w lecie. W lecie się skupiam na tych właśnie włóczkach, na tych lnianych i bawełnianych. I tak jak mówię, no tą włóczką jestem zachwycona, tym włóknem, bo to włóczka, nie włóczka, włókno. No te dziury są obłędne, po prostu, no naprawdę. Tyle prucia. To jest nieprawdopodobne, ile to było prucia. Ale jest fajne, przewiewne, lejące. Wprawdzie są przewidziane tutaj długie rękawy. Nie wiem, czy ja Wam pokazywałam ostatnio, a chyba nie mam tutaj tego zdjęcia, tylko opis. Ale faktycznie, nie, pokazywałam zdjęcie, bo te dziurki tam były widoczne, a u mnie nie były widoczne te dziurki. No ale nic, są dziurki i teraz mi się tak przyjemnie robi. Naprawdę, jak, wiecie co, ale to jednak jest tak, że jak jest jakiś wzór i on nie wychodzi raz, drugi, 5., 10, tak jak u mnie. No dobrze, że się nie zniechęciłam, ale teraz jak już widzę, że to za każdym rzędem wychodzą to tak, jak powinno wyglądać, to naprawdę to tak cieszy i chce mi się robić i każdą wolną chwilę tylko, a to jeszcze jeden rządek, a w zasadzie to 3, bo tam jest raport co 3 rzędy, nie co 4, jak ja mówiłam w poprzednim filmie. I no 3 rzędy, tu było dużo oczek, ale teraz troszeczkę już zmniejszyłam ilość, no i teraz to tylko tak, a dobra, no to siądę z kawą, to 3 rzędy, nie? Psa, a dobrze, no to pójdę z psem, ale 3 rzędy, jak mi da, bo przecież ona, no jak się uprze, to nie ma, no po prostu trzeba się nią zająć i koniec, nie odpuści, to jest, charakterna jest, no i dobrze w sumie. No, to ja bym miała tyle dzisiaj Wam do opowiedzenia. Ciągle myślę, że będę nagrywała te vlogi cyklicznie i nie udaje mi się, ale naprawdę wybaczcie mi. Mam tyle na głowie teraz, tyle rzeczy się, w ogóle bardzo dużo rzeczy mi się spiętrzyło, takich różnych.
z różnych sfer życia. No i trzeba to jakoś uporządkować, trzeba to jakoś sobie poradzić z tymi problemami. No generalnie jestem sama do wszystkiego, więc trudno jest mi ogarnąć niektóre rzeczy, no ale staram się. I wiem, że niektórzy z Was czekają na te filmy i ja również czekam na te filmy. Też lubię nagrywać, no przecież gdybym nie lubiła, to bym tego nie robiła. Ale naprawdę mam bardzo ograniczony czas teraz i siły nie mam. No jak nie mam siły, to nie robótkuję. Jak nie robótkuję, nie mam co pokazać. No to o czym będę rozmawiać? No trzeba coś mieć, żeby coś pokazać. Może się zainspirujecie czymś, czymkolwiek, albo no nie wiem, no żeby też mnie wspomóc tak mentalnie, no też muszę coś pokazać, a nie tylko nagrać i narzekać. No to nie o to chodzi. Przecież. Ale wiosna przyjdzie, myślę, że każdy z nas będzie bardziej tak zmotywowany, będzie miał więcej energii, jak tak słoneczka złapie troszkę. No ja jeszcze mam dalej ten kłopot z internetem i dlatego teraz tak sobie pomyślałam, że teraz muszę nagrać, bo ja nagrywam to w czwartek, a film chcę puścić w piątek, dlatego że ja przez weekend w ogóle nie mam internetu. Po prostu jestem odcięta od świata. Niby mi to nie przeszkadza, no ale mogłabym wtedy właśnie te filmy czy montować i sobie na spokojnie, sobota, niedziela do sieci wrzucić. No niestety nie mam takiej możliwości i nic z tym nie mogę zrobić. Także trzeba brać to, co jest, cieszyć się z tego, co się ma, nie narzekać za bardzo i robić to. Najlepiej to, na co się ma ochotę, oczywiście, no, żeby wszystko z umiarem, ale żeby robić to, na co się ma ochotę. To wtedy jest i energia, i siły, i tak dalej. Więc tak. Ja będę powtarzać, że takie nastawienie pozytywne bardzo dużo daje i no, można większość rzeczy, które się spotyka po drodze, takich kłód pod nogi, można to jakoś przejść, jakoś ten krok zrobić, mieć siłę do tego, żeby ten krok zrobić. No nic, no ja Wam jak zwykle daję energię. Róbcie z nią, pożytkujcie ją dobrze. Niech Was napędza do czegoś dobrego. A jak większość z nas będzie robiła coś dobrego, to może ten świat też będzie lepszy dla nas i dla innych. I tym optymistycznym akcentem kończę ten dzisiejszy chaotyczny film. Biełka sobie poszła spać. Ja teraz będę szybciutko montować ten film, żeby się wgrał przez noc, żeby na jutro, żebyście na jutro mieli, na piątek. No i cóż, wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, pa pa.